Czyli ten dźwięk teraz całkowicie został wygłuszony przez ze mną dzisiaj mikrofonik Holyland. Myślę, że nie ma sposobu lepszego na przetestowanie mikrofonów, jak właśnie taka otaczająca mnie sceneria, czyli jesteśmy nad morzem. Dobra, sprawdzimy sobie zasięg, podejdziemy blisko morza, zobaczymy jak te tłumienie szumów i jakość dźwięku oraz odległość, na jaką możemy uzyskać zasięg naszych mikrofonów, się spisuje w praktyce. Także idziemy sobie blisko morza, zobaczymy jak to wygląda i jak nasze mikrofony zbierają dźwięk przede wszystkim z naszych ust, a nie z otoczenia, bo o to w tym wszystkim chodzi, aby przypięty mikrofon funkcjonował w taki sposób, aby jak najwięcej dźwięku dochodziło od nas, to co wypowiadamy, a nie to co jest słyszalne dookoła. No i już jesteśmy bliziutko morza, jest to jakieś 100 metrów od naszego nadajniczka, czyli sprawdzamy jaki zasięg też przy okazji ma nasz mikrofonik. Teraz szum fal dochodzi do nas. Zobaczcie za mną, tak? Szum fal jest słyszalny na pewno, słychać z daleka. Teraz wyłączymy sobie tłumienie drgań, czyli wyłączenie szumów. Na pewno ten dźwięk będzie teraz słyszalny mocniej. Jest ten szum bez efektu wytłumienia dookoła dochodzących dźwięków. Tak to wygląda. A teraz przełączamy się na GoPro. I słyszycie teraz dźwięk dochodzący bezpośrednio z GoPro, z wbudowanego mikrofonu, bez dodatkowego mikroportu, czyli to, co zbierane jest przez naszą kamerkę. Tak to wygląda, tak? A wrócimy i sprawdzimy nasz zasięg. Jesteśmy około 100 paru metrów od naszego namiocika z naszym mikroportem, czyli jak ten zasięg, na jaką odległość będzie zbierał i jak daleko będziemy mogli uzyskać nasz dźwięk, sprawdzimy, a dodatkowo podziwiamy nasze morze. Już jesteśmy z powrotem na mikroporcie, włączę teraz tłumienie. Sprawdzam, czy wszystko się załączyło. Jest zielona dioda taka, możecie jej nie widać, ponieważ oczywiście słoneczko mocno świeci i ogrzewa nas, co nie jest tutaj taką oczywistością nad naszym polskim Bałtykiem. Ta wyjątkowa pogoda to też nie jest zawsze, zależnie jak traficie. Także odchodzimy trochę sobie od naszego nadajnika i sprawdzamy tłumienie i dźwięk szumów. Teraz znowuż porównywalnie przełączamy się na GoPro. Teraz słyszycie na GoPro? Jakiś dźwięk dochodzi, co to tam jedzie? Leci. O, przelatuje helikopter. No będziecie mieli dźwięk helikoptera, ale to dla efektu przełączymy się z powrotem na mikroporty i mamy włączony mikrofon razem z tłumieniem szumów i przelatującym helikopterem nad nami. Tam leci z tyłu helikopterek. Mam nadzieję, że go zobaczycie. Jak nie zobaczycie, to na pewno usłyszycie. Leci, zagłusza nas, naprawdę nas zagłusza. Czyli ten dźwięk teraz całkowicie został wygłuszony przez nadlatujący helikopter, a dodatkowo jesteśmy jakieś 130 kroków od naszego mikroportu, od naszego nadajnika, tak to się prezentuje, czyli około 100 metrów będzie odległości. Także myślę, że taka odległość jest wystarczająca. Jakie dane przedstawia producent tego, to zobaczcie sobie tutaj w opisie, macie to podane. Wracamy sobie do naszego nadajnika. Myślę, że zasięgu nie straciliśmy, zresztą zerknę sobie na diodę. Wszystko cały czas jest, funkcjonuje i nadajnik cały czas jest w kontakcie razem ze swoim mikroportem, czyli bezproblemowo wszystko tutaj się prezentuje. No to wracamy do naszego nadajnika, przyspieszę Wam tempo. Już jesteśmy niedaleko naszego nadajnika, teraz dźwięk powinien być zbierany z telefonu i naszej wizji, to co mamy przez nasz telefonik i tak to się prezentuje. No chodź. No i piesek jest z nami. Tak
myślę, że test wykonany przede wszystkim w praktyce. Także takie mikrofoniki możecie sobie znaleźć, zakupić, jak i inne produkty firmy Holyland. Macie w opisie link, jaki Wam polecam, podaję. Myślę, że te mikrofony się sprawują wyśmienicie, a więcej testów zobaczycie na moim kanale. Cześć!